Siema, tutaj Anioł. W tym odcinku porozmawiamy sobie o ciernistej mantykorze. Pokażę wam kilka buildów, porozmawiamy sobie o obrażeniach samej mantykory, o jej efektach. Pokażę wam build, który ja planuję sobie zrobić, bo jedną mantykorę już mam, którą prawdopodobnie będę robił. Moja mantykora wygląda następująco, no i nie wiem, czy warto ją robić, czy może czekać na coś lepszego. Wiecie, jak zacznę ją robić, no to już nie będzie odwrotu, trzeba będzie ją zrobić do końca. No i tak sobie myślę, czy warto, czy nie warto, czy czekać na lepszą. Możecie napisać w komentarzu, co wy byście zrobili, czy byście czekali na lepszą, czy może robilibyście tę mantykorę. Skoro jesteśmy przy komentarzach, to jeszcze przypomnę o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dziękuję wspierającym. No i lecimy z buildami do mantykory. Główne atrybuty mantykory to oczywiście szczęście, które jest bezpośrednio powiązane z talentem. Szczęścia maksymalnie możemy mieć około 350. Zwinność pełni tutaj równie ważną rolę. Zwinności maksymalnie możemy mieć około 320. No i trzecim ważnym atrybutem jest tutaj siła. Siły możemy mieć około 300. Siła może nie jest tak istotna jak poprzednie dwa atrybuty, ale również może pełnić bardzo ważną rolę w naszym buildzie. Przechodząc do samego buildu, mamy tutaj oczywiście idealny przypadek, gdy mamy 8 miejsc na umiejętności oraz najwyższe możliwe atrybuty. Poza tym mamy tutaj również ceny poszczególnych umiejętności. Co do samych cen, to pamiętajcie, że ceny mogą się tutaj wahać i w momencie, kiedy będziecie oglądali ten film, mogą się różnić od podanych tutaj. Same ceny tych najdroższych umiejętności również poszły bardzo mocno w górę. Kilka sezonów wcześniej mogliście taki build zrobić za około 400 000 monet. W tym momencie musicie wydać około 630, może trochę więcej, więc sam build poszedł w górę o ponad 50%. A więc zrobienie tego buildu na 3 gwiazdki nie będzie tanie. Na 2 gwiazdki myślę, że każdy może zrobić, no bo dosyć często możemy trafić w sklepie za zasługi umiejętności jednogwiazdkowe, które są dosyć drogie. No i za pomocą tych jednogwiazdkowych umiejętności możemy sobie zrobić 2 gwiazdki spokojnie. W każdym razie przechodząc do samego buildu, mamy tutaj talent, który poza dosyć sporymi obrażeniami, bo mamy tutaj 330 współczynnika obrażeń łącznie, wywołujemy również przerwanie obrony minus 5% na 3 sekundy. No i pamiętajcie, że ta umiejętność jest umiejętnością wpadania w szał, a co za tym idzie, nasz pupil będzie wpadał w szał 2 sekundy po naszym drugim bohaterze, czyli po naszym zastępcy. Tutaj w szał wpada Falgrim, Public Punishment. W 11 sekundzie w szał wpada Sybil, no i tutaj 2-3 sekundy dalej powinien w szał wpaść nasz pupil. Mamy tutaj talent pupila, który zabił 1150 jednostek. No i przy okazji dał nam trochę szału. Tak działa wpadanie w szał pupili, 2-3 sekundy po drugim bohaterze. Zależy od tego, jak się ułożą gwiazdy. Ale przerwanie obrony to jeszcze nie koniec, bo jeśli podczas wpadania w szał pupila już na wybrany legion oddziaływuje przerwanie obrony, wtedy gdy nasz bohater zadaje obrażenia od umiejętności wrodzonej, czyli od takiej umiejętności, którą ma podstawowo, może to być wpadanie w szał, może to być na przykład przebudzenie Niko. No i gdy nasz bohater zadaje obrażenia wrogiemu legionowi, gdy ten legion ma już przerwaną obronę, wtedy dostajemy jeden znak ciernistego znaku. W pierwszej turze mamy tutaj 2 staki, no bo Falgrim zadaje obrażenia albo 2 celom, albo dwukrotnie jednemu celowi, więc zyskujemy 2 staki. Sybil atakuje wroga 3-krotnie z umiejętności wpadania w szał, więc mamy tych staków kolejne 3. Tutaj jest 3. stack, tutaj jest stack 4, no i tutaj jest stack 5, ostatni, maksymalny. No i w kolejnej turze, w 14, w szał wpada mantykora, no i zadaje obrażenia wrogiemu legionowi. Z racji takiej, że wrogi legion miał już przerwaną obronę, dostaliśmy dodatkowo 57 punktów szału. No i oczywiście za każdy stack zyskujemy dodatkowe obrażenia od umiejętności wpadania w szał. Obrażenia zwiększają się o 5,3% z samego talentu, oczywiście w zależności od naszego szczęścia. Intensywne nakłucie będzie nam zwiększało te procenty tutaj o nawet 15%, więc wtedy za jeden stack będziemy mieli 20%, a nie 5%. Na 5 stackach w takim wypadku możemy zwiększyć nasze obrażenia o ponad 100%, więc naprawdę przyjemna umiejętność. Zaawansowane nakłucie jest umiejętnością sezonową. Tę możemy nabyć za bursztyny. Sama umiejętność może zwiększyć obrażenia naszego talentu o nawet 66%. Ta umiejętność powiedziałbym, że jest dosyć standardowa, moim zdaniem nic nadzwyczajnego. Idąc dalej, 4. umiejętnością, którą dodałbym do tego buildu,
byłoby oczywiście uderzenie łańcucha. Osobiście uważam, że każdy pupil do strzelców powinien uderzenie łańcucha posiadać. Nawet bez ulepszeń, ale samo uderzenie łańcucha już jest naprawdę przyjemną umiejętnością. Następnie, posiadając te 4 umiejętności, dodałbym nierozrywalną paczkę umiejętności pod obrażenia krytyczne, mordercze ugryzienie, ryk krwi oraz wściekły ryk. Nawet nie próbujcie tych umiejętności rozdzielać. Jeśli już zdecydujecie się dodać jedną z tych 3 umiejętności, to tak naprawdę, żeby zyskać jak największą wartość z dodania jednej umiejętności, musicie dodać resztę. W tym momencie mamy już 7 takich standardowych umiejętności. 8. umiejętność jest, powiedziałbym, zależna od was. Wszystkie wybory będą dobre. Ja tutaj aktualnie dałem Zombie Szpon. Na 8. miejsce możecie dodać na przykład intensywne uderzenie łańcucha. Jednak jeśli liczycie na to, że intensywne uderzenie łańcucha będzie miało zwiększone obrażenia od talentu, no to nic bardziej mylnego, gdyż wszystkie staki znikają po użyciu umiejętności pupila bojowego, więc wasze intensywne uderzenie łańcucha nie będzie posiadało tych dodatkowych, potencjalnych 100% do obrażeń. Poza tym nie jestem pewny, czy dodawałbym akurat intensywne uderzenie łańcucha z tego względu, że nie mogę wam zagwarantować, że intensywne uderzenie łańcucha nie ściągałoby tych staków. Wtedy wasz talent uderzyłby za mniejszą ilość obrażeń, więc nie jest to może sprecyzowane, ale nie ma co się oszukiwać. Byłoby to bardzo dziwne, gdyby inne umiejętności ściągały nam te staki. W każdym razie wspominam o tym, bo warto mieć to z tyłu głowy. Oczywiście poza intensywnym uderzeniem łańcucha możemy dodać nasze stare, dobre, zaawansowane uderzenie łańcucha. Osobiście uważam, że ta umiejętność również nie będzie tutaj błędem. Doskonale wiemy o tym, że im nasz legion jest zdrowszy, tym zadaje większe obrażenia, więc czemu by nie spróbować? No i druga rzecz, która przemawia mnie do tej umiejętności, jest to, że możemy ją nabyć za bursztyny, więc trochę zaoszczędzimy tych monet. Ale jeśli żadna z podanych wcześniej umiejętności was nie satysfakcjonuje, ja osobiście planuję iść w wybuchy szału, z tego względu, że talent daje nam 50 punktów szału. Wybuchy szału przy naprawdę wysokiej zwinności mogą dać nam tego szału nawet ponad 90, więc sam pupil skracałby czas wpadania w szał już o 1,5 sekundy. Dodatkowo aktywuje nam się jakiś talent na gromadzenie szału, no i już jesteśmy 2 sekundy do przodu przed przeciwnikiem. Osobiście planuję iść akurat w taki build, jak mamy teraz na obrazku. Może nie będę robił wszystkich umiejętności tutaj na 3 gwiazdki, większość będzie miała tutaj 2 gwiazdki, ale mimo wszystko spróbuję sobie zrobić ten build. Taki build planuję zrobić mniej więcej. Ja tylko muszę znaleźć jeszcze to 8. miejsce na swojej mantykorze. Oczywiście mamy tutaj również tańszy build. Przygotowałem również dla was taki tańszy build. Jak widzicie, dużo tańszy. Tutaj już za cenę, za połowę ceny jednej umiejętności z pierwszego buildu mamy tutaj tak naprawdę wszystkie skille, wszystkie umiejętności na 3 gwiazdkach. Na szybko przejdźmy przez te umiejętności. Mamy tutaj pomijanie punktów życia 4%, mamy tutaj zwiększenie ataku o 4%, mamy także przenikanie obrony również 4%. Łącznie nam to daje 12% twardych statystyk, które działają z każdym atakiem. Ponadto myślę, że warto dodać jak zawsze uderzenie łańcucha. No i kolejnymi umiejętnościami, które moglibyśmy dać, które są naprawdę tanie, jest wypatroszenie oraz cios w dobrym momencie. Łącznie te 2 umiejętności mogą nam zagwarantować 10% szansy na trafienie krytyczne z normalnych ataków. Trafienie krytyczne zwiększa nasze obrażenia o plus 50%, więc co jakiś czas moglibyśmy trafić krytycznie, chociaż ten pupil, tak jak mówiłem wcześniej, ma naprawdę wysokie szczęście oraz wysoką zwinność, więc posiadając maksymalne atrybuty, prawdopodobnie moglibyśmy mieć tutaj około nawet 12%. Żeby wam coś uzmysłowić, tutaj mamy 12% szansy na trafienie krytyczne. Zejda, gdy nie jest wybitnie zrobiona, ma tych szans również 10. Więc za cenę 10-12 tysięcy monet wymiany mamy podstawową umiejętność bohatera, więc nie są to naprawdę bezużyteczne umiejętności. No i ostatnią, 8. umiejętnością, którą możemy dać, która jest taka tania, są łowcze tropy. Wybór padł na łowcze tropy z tego względu, że pod atrybut siły już nie mamy tutaj ciekawych, tanich umiejętności. No a pod atrybut zwinności mamy już 3 umiejętności, więc
Więc nasz wybór musi paść na umiejętność od szczęścia. Dlatego tutaj wcisnąłem na 8. umiejętność łowcze tropy. Łowcze tropy dają nam 5% szansy na to, że nasz bohater podczas wpadania w szał również uderzy krytycznie. Taki mały dodatek, który może naprawdę w znaczącym stopniu zwiększyć nasze obrażenia. Oczywiście na przykład ten build możemy mieszać, możemy go łączyć. Możemy dać na przykład cały zestaw od uderzenia łańcucha plus cały zestaw od nakłucia. No i pozostałe 2 umiejętności, jakie tam sobie wymarzycie. Możemy jeszcze rozważyć dodanie First Attacku, no i wtedy byśmy musieli wyrzucić jakiś inny zestaw umiejętności. Ale jeśli chodzi o mnie, ja osobiście wolę mieć uderzenie łańcucha zamiast First Attacku. Po prostu chciałem wam wspomnieć, że można ostatecznie coś takiego zagrać. Sam pupil jest przeznaczony raczej tylko i wyłącznie, powiedziałbym, dla Falgrima oraz dla Sybil. Ewentualnie, jeśli nie mielibyście Falgrima, no to możecie zastąpić go Gwanwyn. Wybór pada na Gwanwyn z tego względu, że Gwanwyn również nam nabija maksymalną liczbę staków z talentu, więc spokojnie możemy zastąpić Falgrima na przykład Gwanwyn. Gdyż jej umiejętność jest również podzielona na 3 ataki, podobnie jak ma to miejsce u Sybil. Tutaj chyba był ciekawy przypadek, bo mamy wpadnięcie w szał Gwanwyn oraz mamy wpadnięcie w szał Sybil. Więc w turze 11 dostaliśmy 2 staki do talentu. Ale Gwanwyn dałem jako taką ciekawostkę, jako taką alternatywę. Jeżeli posiadacie tę parę i faktycznie chcecie nią grać, posiadacie również artefakt dedykowany dla tej pary, no to muszę wam zdradzić, że w takim wypadku dowódcą, pierwszym bohaterem powinien być Falgrim. O samym Falgrimie wkrótce pojawi się film na kanale, więc warto czekać, bo tam również poruszę taki temat, którego raczej nikt nie poruszył, a przynajmniej nie widziałem go do tej pory, więc na pewno nie pożałujecie, jeśli interesuje was postać Falgrima. Jeśli chcielibyście porównać obrażenia mantykory cienistej do obrażenia mantykory ciernistej, no to nie miejmy tutaj złudzeń. Obrażenia mantykory cienistej, czyli mantykory Domagrat, no to jednak obrażenia mantykory Domagrat są wyższe, między innymi z tego względu, że mantykora cienista zadaje obrażenia częściej, dużo częściej od zwykłych pupili, gdyż posiadając magrat i umiejętność sezonową, mamy 80% szans na zadanie całkiem przyjemnej ilości obrażeń. Tyle jeśli chodzi o porównanie tych 2 pupili, natomiast jeśli porównamy tego pupila do innych pupili dla strzelców, no to te obrażenia będą naprawdę podobne. Podobne oczywiście, jeśli będziemy mieli odpowiednich bohaterów, no bo ze złymi bohaterami nasze talenty nie będą odpowiednio działać. W tym odcinku natomiast ja będę się z wami żegnał. Wiecie co robić, trzymajcie się. Elo.